Ostatnio zastanawiałem się dość dużo nad tym, czy możemy wykonać osiągnięcie Two Tower Teams, korzystając z Cave Monkey jako trzecią małpkę w tym oto osiągnięciu. Jakby ktoś nie wiedział, Cave Monkey to jest sekretna małpka z mapy Mróz. Dzisiaj sobie to sprawdzimy, albo bardziej ja już to wiem, ale wy zobaczycie, ja skomentuję rundę, w której to zrobiłem. Ogólnie też sprawdzałem, czy ktoś już tego kiedyś nie zrobił. Widziałem jakieś artykuły, w których ludzie mówili, czy to się zalicza jako Two Tower Teams, czy nie, ale w sumie to nie widziałem odpowiedzi na to, czy ktoś już dał radę przejść i sprawdził, czy dostanie to osiągnięcie, czy nie, czy co. I właśnie dzisiaj sobie to sprawdzimy. I tak, przechodzimy teraz właśnie do nagrania. Ja mam je całe przeanalizowane i całe wam je przedstawię. Zaczynamy od postawienia mortara i musimy cały czas mortarem, mam tutaj na myśli małpkę z moździerzem po polsku, nakierowywać na blony, żeby sobie je wszystkie zniszczyć. Drugą małpkę, jaką użyjemy, będzie małpka Desperado. Zaraz zobaczycie, jak to konkretnie będzie wyglądało. Na razie cały czas celujemy i teraz będziemy ulepszać tą oto małpkę na upgrade 001, czyli zwiększona precyzja. Zwiększona precyzja, upgrade, który spowoduje, że nasze pociski będą bardziej centralnie leciały. Nie będą tak trochę losowo latały w naszym tym okręgu i będziemy mieli większą szansę na to, że na pewno trafimy w to, co chcemy. Ten blon, a nie, że on nam jakoś się około pocisku jakoś tam przeleci. I tak sobie tutaj lecimy i teraz ulepszymy sobie mapkę z moździerzem jeszcze na upgrade 002, czyli coś płonącego. To powoduje, że balony po trafieniu zaczynają się lekko palić, albo nawet nie lekko, bo w późniejszym czasie jest to nawet w stanie bardzo ładnie sobie poradzić z ceramikami, ale to zobaczycie w swoim czasie. Na razie tak będziemy sobie lecieć i w rundzie 11, czyli właśnie teraz stawiamy małpkę Desperado 000 na razie, ale później zobaczycie, jak nią sobie poulepszamy. I tak na razie w sumie będziemy lecieć. Zaraz w rundzie 13 ulepszymy właśnie mapkę Desperado, jak teraz to mogliście zauważyć, na upgrade 001 o nazwie Wędrowiec i później w tej samej rundzie właśnie ulepszyliśmy go jeszcze na upgrade 002 o nazwie Nomada. Te dwa upgrade'y powodują, że po prostu będzie on szybciej i lepiej strzelał, tak bym to nazwał. O ile w zasięgu nie ma zbyt dużej ilości małpek, a jak się możecie spodziewać, to nie będzie dzisiaj dla nas problemem. Za to ta runda była dla nas problemem, ponieważ była to pierwsza runda, w której nie udało mi się jej przejść za pierwszym razem, ale na szczęście możemy sobie w nieskończoność ponawiać rundy, jeżeli nam by się nie udało jej przejść. I cały czas nie traci nam to tego, że nie możemy wykonać osiągnięcia Two Tower Teams. Jedyne co to zmienia, to, że nie możemy tego jakby czarnej obramówki wtedy zdobyć, tylko zdobędziemy taką złotą obramówkę. I żeby zdobyć tą czarną obramówkę, musimy bez tego przejść całe Two Tower Teams. No i co ja mówię, Two Tower Teams, zwykłe Teamsy. I tak, przed chwilą jeszcze w 16 rundzie, więc w sumie już chwilę temu, 16 oraz nie w 16. 16? Tak, w 16 rundzie ulepszyliśmy małpkę Desperado na 022. Jeszcze w 18 oraz 19 ulepszyliśmy małpkę z moździerzem na upgrade 012 oraz 022. A w tym momencie w rundzie końcówka 23, prawie 23 runda, ulepszyliśmy małpkę z moździerzem Mortara na upgrade 032. I tak sobie lecimy. Teraz za dużo się dziać nie będzie. Poza tym, że po prostu musimy celować naszą małpką raz na jakiś czas. Tak w balony w taki sposób, aby na pewno nam się wszystko udało. Później jeszcze z opóźnieniem ulepszymy małpkę Desperado, bo tak, będziemy iść pod upgrade'y 052 do małpki Desperado oraz 052 do małpki Mortar. Dlaczego tak? Ponieważ to połączenie bardzo sobie dobrze radzi, bardzo dobrze się kombuje, można powiedzieć. Się nie dziwię w sumie, że kiedyś ludzie mieli problem z tym, aby przejść właśnie Two Tower Teams jeszcze z użyciem Mortara, żeby móc tą małpkę uwolnić,
ponieważ po prostu bardzo, bardzo ciężko było stworzyć takie combo, a Desperado został dodany tam bodajże trochę ponad rok temu. Teraz widzimy, że lecą kamobalony. Nasz mortar nie bije kamobalonów i żeby bił kamobalony, musimy użyć umiejętności, którą Desperado zdobędzie na upgrade'zie 032, tak, 032 i wtedy będzie mogła nasza małpka bić kamuflażowe balony. I to będzie bardzo, bardzo ważna rzecz później, jednak teraz ona nie jest aż tak istotna. Chociaż zaraz zobaczycie, że będziemy musieli wykonać jakby to ulepszenie, kupić sobie, żeby być w ogóle w stanie dojść do tego momentu, w którym ta umiejętność nam się przyda. Ponieważ teraz, jak możecie zauważyć, mamy kolejną przegraną rundę z powodu takiego, że kamuflażowe blony nam przeleciały i musimy ulepszenie tamto kupić od małpki Desperado, żeby byliśmy to w stanie zrobić. Jak widzicie tutaj po raz drugi będę miał bodajże problemu. Tak, po raz drugi nie udało mi się tego przejść i postanowiłem właśnie, że ten upgrade Sokole Oko będzie nam do tego potrzebny, żeby byliśmy to w stanie przejść i okazuje się, że tak, nie musimy dawać małpce z moździerzem Mortarowi nawet tej umiejętności, tylko potrzebowaliśmy tego, żeby małpka Desperado po prostu więcej zadawała i była w stanie więcej przebić, jakby zrobić, żeby po prostu ona była w tym momencie mocniejsza. I dzięki temu tak czy siak cały czas możemy przejść 40 rundę, gdzie mamy Moaba, ponieważ na styku, ale zdążymy ulepszyć Mortara na upgrade 042, który bardzo, bardzo dobrze sobie radzi z naszym tej Moabem. Jakbyśmy nie byli tego w stanie zrobić, to mógłby być dość spory problem, szczerze mówiąc. A tutaj widzimy, że wcale takiej sytuacji nie ma, żeby nam e, jakoś, jakby trochę nam niby kasy tutaj zostało, ale nie jest to taka idealna sytuacja. Upgrade Sokole Oko jest bardzo fajny, ponieważ jesteśmy właśnie nim zdać w stanie kamuflaż naszej mopce z moździerzem i to jest bardzo ważna rzecz, ale później też mamy upgrade Łowca Nagród do mopki Desperado, który również będzie bardzo, bardzo ważny, ponieważ on dodaje drugą umiejętność, która doda naszej mopce Desperado takie oznaczenia, dzięki którym będzie w stanie szybciej sobie poniszczyć te wszystkie blony. Sami później zobaczycie, jak to będzie wyglądało w swoim czasie. Teoretycznie już mogę kupić ten upgrade, ale go kupię dopiero za 2 rundy. Za 2 rundy, ponieważ szczerze mówiąc o tym zapomniałem, żeby go kupić, po prostu go nie kupiłem. A też nie był jakoś specjalnie potrzebny, więc luzik. Więc luzik, nie potrzebowaliśmy go, no to po co go wcześniej było używać. Właśnie teraz go kupiłem, bo mi się o nim przypomniało. I właśnie też teraz go potrzebowaliśmy, żeby dać radę przejść tą oto rundę 47. A więc trzeba kupić tutaj ten upgrade oraz jeszcze użyć umiejętności dla małpki Desperado i gdy skończy się ta umiejętność i nie będzie w stanie atakować tutaj kamuflażowych, to małpka Desperado zrobi już resztę roboty. Jeżeli byłoby ich jeszcze więcej, to możemy po prostu użyć umiejętności, jak to zrobimy teraz. Ona bardzo dobrze sobie radzi. I później zobaczycie, co ona będzie w stanie wyprawić. Konkretnie tutaj dotyczy to DDTs, które dzięki najlepszemu upgrade'owi będzie w stanie bardzo mocno rozgramić dzięki tej umiejętności, ale zobaczycie, jak to będzie wyglądało. I w tej rundzie również, w sensie nie w tej rundzie, ale w następnej 50 rundzie uwolnimy sobie naszą tej małpkę jaskiniową. Nie wiem jak ona, małpka jaskiniowa lub jaskiniowa małpka, jakoś tak ona się nazywa. I właśnie tutaj ją uwolniliśmy i ona będzie tutaj atakować nasze blony, ale to nie jest zbyt istotne. To, że ta małpka tutaj jest, to nam to jakoś dużo specjalnie nie zmienia. Ona po prostu sobie jest na mapie, niech se stoi. Ważne tutaj jest to, że ta małpka jest. Mamy 3 małpki na mapie i zobaczymy, czy dzięki temu, w sensie nie dzięki temu, czy wraz z tym będziemy w stanie wykonać, zdobyć osiągnięcie Two Tower Chimps. Bo niby mamy 3 małpki, ale tak w teorii ta małpka jaskiniowa nie jest do końca małpką, bym tak powiedział, bo możemy nią postawić dzięki Powersowi, o czym zaraz sobie powiemy, bo tutaj musieliśmy powtórzyć rundę. Więc o tym wam tutaj powiem. I używamy tej umiejętności, obydwu umiejętności i sobie świetnie tutaj pięknie radzimy.
bo jeszcze i tak mogliśmy po raz drugi użyć tej umiejętności tutaj od małpki Desperado, którą może dać małpce z moździerzem i by i tak sobie poradziliśmy pięknie. Na razie jest bardzo fajnie. W ogóle w tej 54 rundzie też popełniłem taki pewien błąd, że przypadkowo zmieniłem, to się będzie powtarzało, przypadkowo zmieniłem trochę sterowanie małpce Desperado, bodajże z pierwszy albo na ostatni, albo na mocny. I to trochę nam utrudniło. Teraz też musieliśmy użyć umiejętności, żeby pokonać tę rundę. No i co, zobaczycie później, jakim koksem będzie tutaj nasza małpka Desperado. Zobaczycie. No i co, w 62 rundzie jeszcze coś się stanie tutaj ciekawego, a konkretnie znowu będziemy musieli użyć umiejętności. Ogólnie na razie idzie dość gładko, muszę powiedzieć, ale będzie jedna runda, w której potrzebowałem kilkudziesięciu prób, żeby udało mi się to przejść. Sami później zobaczycie, bo w tym momencie mógłbym bez problemu, bez żadnych powtórek, jakbym się uparł, wszystko tutaj wykonać, ale wolę i tak robić te powtórki, raz przejść, ale wiem, że po prostu w późniejszym czasie nie będę tego w stanie wykonać bez powtórek. Ale tak czy siak pamiętajcie, że jesteście to teoretycznie w stanie wykonać właśnie bez tych powtórek, jednak może to być bardzo, bardzo ciężkie i nie polecam, szczerze mówiąc, wam tego próbować. No ciężko by było wam to, szczerze mówiąc, przejść. No i tutaj właśnie z tego co widzę, musieliśmy użyć abilitki. To nie była zbyt Nie, teraz musimy użyć abilitki, bo ja tutaj mam notatki ogólnie i z tych notatek tutaj się inspiruję. Ta runda właśnie nie jest za łatwa, musimy tutaj sobie pomagać trochę naszą drugą mapką i nie tylko. Byliśmy dość blisko, żeby przeszły nam blony, ale okazuje się, że nam nie przeszły. W ogóle, co do tej małpki jaskiniowej małpki, co wcześniej mówiłem, to ta właśnie małpka możemy nią postawić jako Powersa od bodajże 9 miesięcy. To jest dość świeże, na tyle świeże, że od tego czasu nie widziałem żadnego artykułu, który mówiłby o przejściu do Tower Teams z tą małpką jako trzecia małpka. I to jest właśnie o tyle istotne, że nie wiem, czy kiedyś dało się czy kiedyś by to działało. Teraz zobaczycie to, czy będzie to działało, czy nie, ale teraz to jest Powersem, więc teoretycznie to małpka nie jest. W teorii, w ogóle teraz zrobiliśmy upgrade tej naszej małpki i powinniśmy sobie bardzo, bardzo ładnie radzić. Nie powinniśmy tej musieć specjalnie kombinować z tą małpką z moździerzem. Ale wracając. Ta małpka jest teraz Powersem, więc teoretycznie właśnie nie jest zwykłą małpką, tylko Powersem. A jeżeli ukończymy to Tower Teams z Powersem, to teoretycznie nie powinniśmy nie powinno to się liczyć jako małpka. Czy tak będzie? Ciężko powiedzieć w tym oto momencie. Ja to wiem, ale nie chcę wam tego zdradzać. Tak, tej małpka jaskiniowa mało co robi, ale ona ma o tyle fajną rzecz, że ona jest w stanie stunować nasze tutaj oto plony. Jednak nam to dość mało daje. I to przede wszystkim może stunować jeszcze Moaby, BFB oraz ZioMG. Niestety BAD Bada nie jest w stanie ona stunować, ale ogólnie całość nam mało co zmienia. W ogóle w tym momencie musiałem sobie zapauzować gierkę, ponieważ musiałem iść tak chyba na 4 godziny około, więc na trochę dłuższy czas też sobie włączyłem muzykę i w ogóle, której wy tutaj nie będziecie słyszeć na tym nagraniu, żeby po prostu mi się nie nudziło. To tutaj też będziemy musieli z tego co wiem użyć abilitki. Tak, musimy tutaj użyć abilitki, ale tylko z tego co wiem jeden pojedynczy raz, bo sobie tutaj w miarę z tym radzimy. Nie jakoś idealnie, ale sobie z tym radzimy. Gra tutaj się będzie powoli rozkręcała, ale główna część będzie w okolicach rundy 95. W ogóle nie wiem, czy wam o tym wspomniałem, ale ja tutaj gram bez żadnego przyspieszenia, jednak na nagraniu macie przyspieszenie razy 3. Jeżeli przestanie być to przyspieszenie, to was o tym poinformuję, bo w pewnym momencie na chwilę je wyłączę na tym nagraniu. Oczywiście nie mam kontroli teraz nad tym nagraniem, przygotowałem je wcześniej i teraz je komentuję wraz z pomocą tutaj moich oto notatek, na których właśnie też piszę, że zaraz w następnej rundzie będziemy musieli użyć abilitki od właśnie naszej tej małpki Desperado.
Nie wiem, tak się zaciąłem, nie wiem czemu. Od małpki Desperado będziemy musieli użyć abilitki, żeby się nam wszystko pięknie udało. I co? Co do tej małpki właśnie jaskiniowej, żeby zdobyć go jako Powersa, to musimy 30 bodajże tysięcy razy uderzyć w to miejsce, w którym ta małpka się respi. Nie jest to za łatwe, ale jest to do zrobienia i wtedy dostaniemy bodajże 3 sztuki tej małpki jako Powersa oraz możliwość jej kupienia w sklepie. No i co? Tyle mogę co do tego powiedzieć. Zobaczymy, lub bardziej zobaczycie, co to daje. Zobaczycie, no. Na razie bardzo ładnie nam tutaj idzie. Jestem ciekawy, jak tutaj zareagujecie na tę wiadomość, chociaż myślę, że to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, jaka będzie końcówka tego. Zobaczycie sami. Nie chcę wam tutaj spoilerować. To co mówię, nie wiem, czy wam spoileruję, czy nie. Ale tak, jesteśmy na 77 rundzie. Po raz pierwszy od dość długiego czasu tutaj mam notatkę. Musiałem powtórzyć rundę i użyć umiejętności małpki Desperado na małpkę z moździerzem. Prawie jeden fioletowy balon by mi przeszedł. Ledwo co złapałem go. Zobaczymy, zobaczymy. Ja tutaj czytam z notatki. W miarę kojarzę tą rundę, ale niekoniecznie w pełni. Zobaczymy, jak to właśnie będzie wyglądało. Tutaj sobie całkiem właśnie ładnie radzimy. Lecą tutaj fioletowe balony. Nie wiem, w jaki sposób miałby mi się zapodziać ten blon. O, tutaj właśnie musimy powtórzyć rundę, już widzę. Musimy jeszcze raz przejść tą samą rundę i będę musiał właśnie użyć tej umiejętności, gdy będę lecieć z ceramiki na tutaj moją małpkę z moździerzem. Tylko ciężko jest to trochę wytimingować, bo one są dość szybkie, tutaj warto wspomnieć. Ale zobaczycie jak to wyjdzie. Chwilę tutaj musimy poczekać, ponieważ również lecą inne blony. I pewnie to będzie gdzieś około w tym momencie. Około. No w tym momencie. I nam niektóre blony przeleciały, właśnie ten jeden fioletowy było o krok, aby nam przeleciał z jakiegoś powodu, ale się udało go złapać, dzięki czemu przeszliśmy do rundy 79 i w tym momencie w sumie nic takiego się nie będzie działo. Jedyne co, to sobie w 83 rundzie, czyli już niedługo, ulepszymy naszą małpkę Desperado na upgrade 052. I to będzie już ostateczny upgrade, właśnie w dość szybkim momencie, muszę powiedzieć. Na koniec i tak będziemy mieli dość dużo kasy, mimo tego, że to nie jest jakieś najłatwiejsze Tower Chips. Będziemy mieli naprawdę dużo kasy, bo bodajże 50 ileś tysięcy. Ale po prostu nie będziemy mieli jakiego upgrade'u już wykonać. Sami zobaczycie to i jak tutaj będziemy mieli. Na pewno nie ma problemu z tym, żeby na czas wbić wszystkie ulepszenia. Zobaczycie, ja nic tutaj nie będę spoilerował. Nie wiem trochę o czym mówić w tym oto momencie. Co, jak tam to. Tutaj mamy tą umiejętność Złota Sprawiedliwość. Ona w taki sposób się nazywa. Kosztuje 45 360 kasy. I zobaczycie, jak ona jest potężna. Ona jest naprawdę potężna. Bez niej byłoby ciężko. Naprawdę ciężko. W tej rundzie w ogóle mamy drobne problemy, ale bez żadnej abilitki daliśmy radę przejść. Warto wspomnieć, że o ile jest to możliwe, najlepiej jest nie korzystać z abilitek. Ja w ostateczności korzystam z tych abilitek, lub jeżeli wiem, że będę musiał to zrobić, bo może się okazać, żebym musiał powtórzyć całą próbę, czego na szczęście nie musiałem zrobić, tylko po to, żeby jakby udało mi się tutaj wszystko przejść, ponieważ mogłoby się okazać, że abilitka nie zdążyła mi się odnowić. Po prostu. Nie zdążyła mi się odnowić na czas, a w tamtym oto momencie na przykład nie potrzebowałem jej użyć. Podałoby się to bez niej przejść i no, musiałbym wszystko powtarzać i w tym momencie jednym konkretnym to wykonać trochę lepiej. Co? Na razie lecimy 83 runda. W ogóle myślę, że udostępnię wam wyzwanie. Udostępnię wam raczej wyzwanie, w którym będziecie mogli za sobie oto przejść. Już to dawałem wyzwanie kiedyś, gdy robiłem własne Tower Teams. Teraz też mamy własne, można powiedzieć, Tower Teams. Nie korzystałem kompletnie z internetu, żeby je stworzyć, jednak tutaj warto wspomnieć, że e, pomysł na to, jak może ono wyglądać, w sensie jakiej mapki możemy użyć wraz z Mortarem, wymyślił mój brat, niekoniecznie ja.
bo ja jakoś nie pomyślałem o tym, że mapka Desperado może sobie tak dobrze poradzić, więc tutaj z tej strony mu bardzo dziękuję. No ale widzicie jak ona sobie świetnie radzi. Ona dosłownie opancerzone BFB jest w stanie zdjąć na hita. Z OMG będzie bodajże nawet nie wiem czy nie na hita lub dwa. I dzięki temu w rundzie 90, takiej choćby 7, jesteśmy pięknie sobie tutaj w stanie poradzić. W sensie 97, w której mamy dwa opancerzone z OMG. I również jesteśmy sobie świetnie w stanie poradzić z Badem. Nawet możemy bez korzystania z umiejętności, jednak chyba może w sumie, nie, chyba nie są potrzebne umiejętności, ale nie jestem pewny. Z umiejętnościami na pewno jest o wiele łatwiej to sobie przejść. Teraz też będziemy mieli rundę 90, gdzie będą pierwsze TTTs i będziemy musieli użyć umiejętności. Właśnie w tej rundzie musimy tutaj sobie pomóc się umiejętnością, dzięki której nasza małpka z moździerzem będzie widziała kamuflażowe plony. Zaraz zobaczycie, jak tutaj to wszystko będzie wyglądało. I tak, przede wszystkim chodzi o rundę 95. Czemu 95? Zaraz zobaczycie, ale mogę wam tutaj wspomnieć, że będzie dość dużo DDTs. Ona jest bardzo ciężką rundą, ale zaraz się przekonacie dlaczego. Mogę wam tylko tutaj teraz wspomnieć, że w rundzie 94 potrzebowałem powtórki, ponieważ nie mogłem użyć wtedy abilitki, bo zepsułoby nam to rundę. To się zepsułoby nam to grę, ponieważ w rundzie 95 potrzebuję mieć gotowe wszystkie abilitki. W ogóle w tej rundzie 93, którą teraz mieliśmy, było trochę problematycznie, no. Było trochę problematycznie, ale się udało. No i teraz tutaj mamy tą rundę 94. Byłem nią w stanie za pierwszym razem przejść, ale trochę mi umknęło tutaj część rzeczy, ale to już za drugim razem się ogarnąłem i wszystko dało radę. Dość dużo planowałem jak to przejść i w ogóle i tym podobne rzeczy. Zacząłem chyba nad tym kminić 3 dni przed tym, jak ostatecznie udało mi się wszystko przejść. Tutaj macie jedną z nieudanych prób. Jeszcze wam jedną nieudaną próbę pokażę, a na udaną próbę włączę wam tutaj bez spowolnienia całość. Warto tutaj wspomnieć, że musimy sobie ustawić tego Desperado na pierwszy z priorytetem widzenia kamuflażu. Widać tutaj jak sobie radzimy z tym. No niestety ta runda też się nie uda, ale w następnej rundzie bez spowolnienia już zobaczycie jak to całe wygląda. Naprawdę ciężko było to zrobić. Jeżeli w idealnym momencie się użyje abilitki, chociaż akurat w tym momencie trochę to źle zrobiłem, ale okazuje się, że akurat to nie jest wymagane. Inne abilitki zobaczycie. Na razie tutaj musimy sobie skracać jakby tym mortarem to, żeby te jakby kamuflażowe blony jak najdłuższy miały czas do dojścia do samego końca. Teraz po drodze Desperado będzie ich atakował i wychodzą, ogromna ilość wychodzi teraz naszych tutaj tych DDTs-ów. Dajemy Desperado na mocny, żeby atakował właśnie DDTs i użyliśmy umiejętności. W ogóle tutaj się dość dużo dzieje. Jeżeli chcecie, możecie sobie to sami przeanalizować. Ciężko mi trochę powiedzieć. Tu używamy dwóch umiejętności po 2 razy. Jak widzicie, świetnie sobie nasza mapka Desperado tutaj poradziła z DDTs. Na tyle świetnie, że nam tą umiejętność bodajże jakoś z 10 naraz je zniszczyła z oznaczaniem, więc bardzo, bardzo ładnie. Tutaj w rundzie 96 potrzebowałem 5 prób. W ogóle zapomniałem wspomnieć, żeby przejść rundę 95 potrzebowałem łącznie 41 prób. I to już wiedziałem jak to przejść. Wcześniej ponad chyba godzinę próbowałem tą rundę przejść, ale mi się ostatecznie udało. To jest bardzo, bardzo ciężka runda, ale do zrobienia. Da się to zrobić. Ja też nie jestem jakimś najlepszym graczem. Udało się nam przejść właśnie za 5 razem też tą rundę 96. Nie za 5. Nie, za drugim razem, okej. Za 5 razem przejdziemy rundę 98. Runda 97 tutaj nie było jakoś wielkich komplikacji, ponieważ po prostu nasza małpka Desperado sobie z nią świetnie radzi. I patrzcie w ogóle ile mamy kasy. Będziemy mieli ponad 60 000 kasy na koniec.
To jest ogromna ilość, jak na to, że my gramy Teamsy. I to jeszcze takie ciężkie dość Teamsy. To jest już 5. próba, bo ja was tutaj uciąłem. Tak samo jak 39, nie 39, 38 prób wam uciąłem w przypadku rundy 95. Tutaj wam uciąłem 3 rundy w przypadku rundy 98. I teraz mamy rundę 99, która z jakiegoś powodu, szczerze mówiąc, w sumie to trochę nie wiem jakiego, za 12 razem udało mi się to wykonać. Oczywiście wy widzicie tylko pierwszą nieudaną oraz tą udaną. Teraz jesteśmy na samym końcu, gdzie musimy tylko pokonać Bada. Mamy bardzo dobre combo pod to, żeby pokonywać tego Bada i tej, no po prostu nie miało szans, żeby były jakieś większe, ale naprawdę większe problemy. Nawet sobie użyłem 2 abilitek i sobie znakomicie poradziliśmy. Dostaliśmy Alchemika 2.1.0. Jeszcze wam tutaj pokażę. Przepraszam. Jeszcze tutaj zobaczycie sobie damage, jakie zdały małpki. 5330 zdała jaskiniowa małpka. Ponad milion 78 tysięcy, czyli najwięcej wydała małpka Desperado, a 959 tysięcy małpka z moździerzem. I dostaliśmy osiągnięcie Two Tower Teams. Użyliśmy 3 małpek, ale i tak dostaliśmy osiągnięcie Two Tower Teams. No umówmy się, nie możemy zaprzeczyć, że jaskiniowa małpka to teoretycznie małpka, a i tak dostaliśmy osiągnięcie Two Tower Teams. Znakomicie. Fajnie, że się tego dowiedziałem. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, czy będziecie widzieć cięcie tutaj, ale Two Tower Teams. Zdobyliśmy to osiągnięcie mimo użycia 3 małpek. Przeszliśmy też jedną mapę oczywiście w trybie Teams. Żeby nie było, tutaj nie mam ukończonego Teams. Jak tutaj widzicie, tutaj też nigdzie nie mam ukończonego Teams, żadnych ukończonych Teamsów jakby. Tutaj też nie, tutaj też nie. Tylko tutaj mam ukończone te oto właśnie Teamsy. W tym oto właśnie momencie. Two Tower Teams. Możecie sami to sobie sprawdzić, że da się zrobić Two Tower Teams w ten oto sposób. Tutaj właśnie nawet tych map na tym koncie nie mam odblokowanych, ponieważ jest to moje multikonto. To nie jest moje główne konto, na którym gram, a multikonto. Jestem bardzo zadowolony z tego, że się udało i co? Dziękuję za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Pa, pa.